Cześć, ja nazywam się Bartek Szyma i zapraszam Cię dzisiaj do zapoznania się z analizą fundamentalną spółki Johnson & Johnson. Zaczynamy. Na pierwszy ogień niech pójdą finanse tej spółki. Wskaźnikowo Johnson & Johnson nie wygląda najgorzej. Wskaźnik Price to Earnings jest na komfortowym poziomie około 17 punktów. Wskaźnik Price to Cash from Operations jest na poziomie około 19 punktów, a Price to EBITDA to mniej więcej 15 punktów. Przez ostatnie 5 lat spółka była w stanie zwiększać swoje przychody ze sprzedaży w tempie mniej więcej 3,65% średniorocznie, EBITDA rosła około 5,24% średniorocznie, EPS około 6,07%, cash z działalności operacyjnej około 4,63%, w międzyczasie liczba akcji spadała około 0,6% średniorocznie, a spółka była w stanie dodatkowo zwiększać wypłacaną dywidendę o 4,51% średnio rocznie. Jeżeli chodzi o zadłużenie, spółka jest w komfortowej sytuacji. Obecnie wskaźnik debt to EBITDA jest zdecydowanie poniżej 3 i wynosi 1,21, a w ostatnich latach zadłużenie netto tej spółki wynosiło od 4,25 do 1,97. Zawsze było dodatnie, więc spółka miała przewagę zadłużenia odsetkowego nad gotówką i jej ekwiwalentami. Przejdźmy może do działalności tej spółki i tego, czym ona się zajmuje, a więc podział na segmenty. Segmenty według sprzedaży to takie 3 główne grupy produktów. Consumers Health, który odpowiada za mniej więcej 16% sprzedaży, Medical Devices 28,5% i Pharmaceuticals około 55-68%. Jeżeli popatrzymy na wzrosty, te są całkiem niezłe. Consumers Health rośnie o 5,3% średniorocznie, Pharmaceuticals 13,8%, Medical Devices około 8%, a średnia ważona udziałem to mniej więcej 10,7% wzrostu rok do roku. Spółka posiada 28 marek, które przynoszą ponad 1 miliard przychodów ze sprzedaży. Są to m.in. flagowe produkty Johnson's, w tym szampony i pudry dla dzieci, 13 leków i 11 produktów z kategorii Medical Devices. No i te ostatnie znajdują zastosowanie m.in. w leczeniu urazów kolan, bioder czy kręgosłupa, ale również są to soczewki kontaktowe i urządzenia służące do pomocy w trakcie przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Na zdjęciu widzimy urządzenie służące do leczenia taśmy metodą fakoemulsyfikacji. Jest to system mikrochirurgiczny tzw. Veritas Vision, produkowany właśnie przez Johnson & Johnsona. Ważnym aspektem przy ocenie tego typu spółek są wydatki na badania i rozwój. Te w 2020 roku wyniosły ponad 12 miliardów dolarów, co plasuje spółkę na 8. miejscu w Stanach Zjednoczonych i na 13. miejscu na świecie. Na przejęcia Johnson & Johnson wydał blisko 40% mniej, bo zaledwie 7,3 miliarda dolarów, przejmując w tym czasie 10 mniejszych podmiotów. Omawiając tę spółkę, nie sposób nie wspomnieć o problemach prawnych, z jakimi się obecnie mierzy. Problemy te mają swoje źródło w 2 wydarzeniach. Pierwszym jest kryzys opioidowy. Kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych to plaga uzależnień od bardzo silnych środków przeciwbólowych. Koncerny medyczne często naginały przepisy, reklamując leki opioidowe. Zatajały też informacje o ich uzależniającym działaniu, a według szacunków ekspertów leki opioidowe odpowiadają za śmierć mniej więcej 500 000 ludzi w latach 1999 do 2019. Informacja z bieżącego roku: 3 najwięksi dystrybutorzy leków w Stanach Zjednoczonych, czyli McKesson Corp, Cardinal Health Incorporated i AmerisourceBergen, będą musiały zapłacić łącznie 21 miliardów dolarów odszkodowań. W tym samym czasie Johnson & Johnson jest zmuszony do zapłaty mniej więcej 5 miliardów dolarów odszkodowań. W 2020 roku odpisy wyniosły 5,11 miliarda dolarów i stanowiły mniej więcej 20% zysku skorygowanego o amortyzację. Rok wcześniej te odpisy sięgały 5,96 miliarda dolarów i stanowiły mniej więcej 18,1% zysku, który był skorygowany o amortyzację. Podsumowując, Johnson & Johnson jest firmą o dobrej jakości, natomiast jego wycena obecnie jest nieco wyższa niż chciałbym to widzieć. Bieżące ryzyka związane z procesami sądowymi powinny się rozwiązać za mniej więcej rok-dwa, natomiast obecnie mocno obciążają wynik finansowy spółki. Mimo to dywidenda nie jest zagrożona, a spółka jest w stanie generować wzrost na poziomie między 5 a 6% średniorocznie. Wyceny analityków. Większość analityków pokrywających tę spółkę widzi dla niej w miarę sensowny upside.
Średnia z wycen za 12 miesięcy daje około 20% potencjału wzrostu. Najniższa to $178, a najwyższa wycena sięga $215. Wszystkie wyceny są powyżej bieżącej ceny akcji spółki, natomiast minusem zdecydowanym jest to, że tych analityków, którzy pokrywają tą spółkę, jest zaledwie 6. Chciałoby się tutaj widzieć minimum 10 i więcej. Osobiście mam nieco bardziej krytyczne spojrzenie na spółkę, zakładając, że prognozy na kolejne lata zostaną zrealizowane. W 2023 roku jedna akcja Johnsona przy wskaźniku Price to Earnings na poziomie średniej z lat 2017-2021 powinna kosztować $195. Podchodząc nieco bardziej konserwatywnie i zakładając, że ten wskaźnik Price to Earnings będzie o przynajmniej 1 punkt niżej niż średnia, czyli będzie na poziomie około 17 punktów, cena akcji w 2023 powinna wynosić mniej więcej $186. Przy dzisiejszej cenie akcji daje nam to średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 5% i do tej stopy zwrotu zaliczamy tylko i wyłącznie wzrost wartości akcji. Do tego należałoby doliczyć jeszcze około 3% dywidendy rocznie, natomiast dalej nie jest to jakaś wyjątkowo atrakcyjna stopa zwrotu. Osobiście będę dużo bardziej zainteresowany akcjami tej spółki, o ile jej cena spadnie do poziomu, przy którym wskaźnik Price to Earnings będzie poniżej 15. Oczywiście tradycyjnie musiałbym dodać, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, w związku z czym to, co tutaj mówię, to są tylko i wyłącznie moje opinie. Nie jest to zdecydowanie w żaden sposób doradztwo inwestycyjne, także jeżeli chcecie zainteresować się akcjami Johnsona, to pamiętajcie o tym, żeby przeprowadzić własną analizę. A tymczasem pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym materiale.